To jest naładowany pistolet. A czy on wybuchnie, w głównej mierze zależy od naszego stylu życia. Wzrosło spożycie warzyw, owoców, nabiału, jajek, produktów pełnoziarnistych, mięsa. Spada trochę spożycie cukru i alkoholu. Ale nie są to moim zdaniem pozytywne dane. Zawsze jak składamy życzenia, to pierwsze to jest zdrowie. A tak naprawdę my to zdrowie to czasem gdzieś mamy. Dziś moim i waszym gościem jest dr Hanna Stolińska, doktor nauk o zdrowiu, dietetyk kliniczny z wieloletnim doświadczeniem, autorka wielu poradników dietetycznych. Edukuje i motywuje nie tylko swoich pacjentów, ale nas wszystkich do zmiany nawyków żywieniowych. Haniu, dziękuję bardzo, że przyjęłaś zaproszenie i że dziś będziemy mogły porozmawiać przede wszystkim o tym, czy dieta leczy. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie, bo jest to również forma edukacji właśnie pozagabinetowa, gdzie można dotrzeć do większej ilości osób i przeprowadzić na tą dobrą stronę mocy. Tak, i bardzo mi się podoba, że ty tak z taką pasją to robisz, edukujesz właśnie nie tylko swoich pacjentów, ale aktywnie również próbujesz naszą społeczność poprowadzić w stronę zdrowych nawyków. Powiedziałaś coś takiego, jedzenie przestało mieć funkcje odżywcze, zaś zaczęło pełnić funkcje psychologiczne. Rozwiń to, jeśli mogę prosić. Tak, jedzenie ma taką funkcję, że ma dać nam energię, białka, tłuszcze, węglowodany, czyli składniki odżywcze, witaminy, składniki mineralne, po to, żeby nas odżywić, żeby nasze ciało było narzędziem do fajnego życia, żebyśmy mieli siłę i energię w ogóle fajnie żyć. I tak powinniśmy to jedzenie traktować. Natomiast coraz częściej jedzenie jest właśnie pełni funkcje psychologiczne. Zajadamy stres, nudę, zmęczenie, irytację. Wszystko tak naprawdę kojarzy się z tym jedzeniem. I złe momenty, i dobre momenty. I zajadamy emocje, które są zarówno pozytywne, jak i negatywne. Dlaczego? Ponieważ jedzenie jest bardzo dostępne. Wiele rzeczy jest od nas niezależnych. Życie rodzinne czasem coś się dzieje w pracy. Natomiast to, co my jemy, jest praktycznie 100% głównie zależne od nas. I jest to pewnego rodzaju kontrola, która daje nam też wyrzut dopaminy, endorfiny. Pamiętajmy, że jedzenie jest mocno dopaminowe. I dlatego tak się dzieje w dzisiejszych czasach i rodzą się zaburzenia odżywiania, ale przede wszystkim nadwaga, otyłość, różne choroby metaboliczne. W ogóle przytoczę takie ciekawe dane, które teraz wyszły, że wzrosło spożycie tak naprawdę teraz w ostatnim roku warzyw, owoców, nabiału, jajek, produktów pełnoziarnistych, mięsa. Natomiast spada trochę spożycie cukru i alkoholu. Ale nie są to moim zdaniem pozytywne dane. Dlaczego? Cukier spada spożycie, ponieważ mamy bardzo dużo reformulacji produktowych i generalnie producenci żywności obniżają ilość cukru w produktach. Najwyższy. Czas najwyższy. To się dzieje i właśnie dzięki temu spożywamy mniej cukru. Natomiast wymienione produkty, które rośnie spożycie, to są tak naprawdę produkty, które mamy w gamie całego dnia. Więc ja to kojarzę z tym, że my po prostu jemy więcej, kupujemy więcej każdego produktu spożywczego i się przejadamy. To ciekawy wątek. A powiedz mi, a jak często to właśnie te niewłaściwe nawyki żywieniowe są kluczowe do powstawania nie wiem, takich chorób jak insulinooporność albo wszystkie te choroby autoimmunologiczne? Oczywiście wiele osób mówi, że ma daną jednostkę chorobową właśnie ze względu na przykład na nadmierną masę ciała. Czy przytyło, bo mają problemy metaboliczne czy hormonalne? No niestety, kochani, to wszystko się ze sobą wiąże i oczywiście można mieć zaburzenia gospodarki węglowodanowej czy zaburzenia hormonalne, natomiast jedzenie tak naprawdę jest progresorem tych wszystkich rozwoju tych wszystkich chorób i mówimy o tym, że jedzenie jest zarówno prewencją, jak i leczeniem chorób metabolicznych. Styl życia może być tak naprawdę wspaniałym antydotum. Nasze wybory żywieniowe mogą być antydotum. No bo mogą być geny, tak, wiadomo, one też pełnią jakieś funkcje, ale ja zawsze tłumaczę to pacjentom czy w mediach, że to jest naładowany pistolet. A czy on wybuchnie, w głównej mierze zależy od naszego stylu życia, od tego, jak się odżywiamy, od tego, czy się ruszamy.
przede wszystkim od diety takiej przeciwzapalnej. Myślę, że dzisiaj będziemy dużo na ten temat mówić, bo to ciekawy wątek i ważny, ale też od snu, od naszych relacji międzyludzkich. To jest cała machina takiego dbania o siebie, a zapominamy dbać o siebie, szczególnie kobiety. Jesteśmy pomagaczkami i załatwiamy sprawy w ogóle całego świata, a zapominamy o sobie. A pamiętajmy, że tak jak w samolocie, tak, tą maskę najpierw trzeba sobie założyć. Tak, absolutnie prawda, wszystko to, co powiedziałaś i też zgadzam się z tym, że dokonujemy każdego dnia wiele wyborów. Szkoda, że wybory żywieniowe są zautomatyzowane i niestety dokonujemy tych wyborów często nieświadomie, niewłaściwych. A tak naprawdę powinno to być podstawą de facto tego, jak my funkcjonujemy, bo ja absolutnie jestem święcie przekonana, że to, co właśnie mówił Hipokrates, że jedzenie powinno być lekarstwem. Wierzę w to. Powiedz mi, jak powolnie i trwale takie zmiany krok po kroku wprowadzić? W jaki sposób wspomagasz swoich pacjentów w tym, żeby mogli powoli po latach niewłaściwych wyborów przechodzić na tą jasną stronę? I zawsze uwierzcie zieloną stronę. Zieloną. Zieloną stronę W twoim mocy. przypadku tak, mocno zieloną. Zdecydowanie tak, to jest kolor zdrowia. Natomiast powiedziałaś, że często jesteśmy nieświadomi. Ja myślę, że tak, w dużej mierze jesteśmy nieświadomi, co się znajduje w danym produkcie, jak bilansować tą dietę. I są różne mody żywieniowe, jest bałagan, dietetyka nie jest zawodem regulowanym prawnie i tak naprawdę ktoś po parugodzinnym kursie może nazwać się dietetykiem, coachem zdrowia i wiele różnych tytułów i zrobić tak naprawdę krzywdę drugiemu człowiekowi, bo osoba, która pomaga w żywieniu, powinna wziąć odpowiedzialność za zdrowie, a czasem nawet i życie, bo ja akurat głównie prowadzę pacjentów z różnymi ciężkimi problemami zdrowotnymi. To już nie jest tylko odchudzanie, ale z drugiej strony faktycznie mamy często świadomość, no chyba wszyscy wiedzą, że jednak fast foody, żywność wysoko przetworzona, słodycze są niezdrowe, a jednak po nie sięgamy, tak? Bo to jest po prostu silniejsze. No, wystarczy wejść do sklepów i zobaczyć, jakie są proporcje żywności przetworzonej versus ta zdrowa żywność i wtedy widać, gdzie jest Ja popyt. też patrzę w koszyki ludzi w sklepie, no po prostu jest to moje zboczenie zawodowe i widzę, co się dzieje, co ludzie pakują do koszyków i jakie to są ilości jedzenia przede wszystkim. Ogromne. Natomiast jak trzeba pracować z pacjentem? Myślę, że wypracowałam sobie to przez wiele, wiele lat. Nie uczono mnie tego na studiach, niestety, bo na studiach uczą nas bilansować idealne, perfekcyjne jadłospisy, gdzie człowiek po prostu siedziałby tylko w kuchni i się irytował. Jest to w ogóle nierealistyczne do życia codziennego. I drugiego człowieka trzeba nauczyć przede wszystkim jeść. Trzeba nauczyć słuchać siebie, swojego organizmu, nie zawsze głowy. Ja raczej mówię, żebyśmy słuchali swojego ciała, bo ciało nas nie oszuka, a głowa non-stop to robi. Ciągle mamy jakieś automatyczne myśli, które nie są tak naprawdę rzeczywistością. I rozmawiajmy ze sobą, dyskutujmy ze sobą, ale słuchajmy też naszego ciała, co potrzebuje w danym momencie, w jaki sposób odpowiedni model żywienia do siebie dobrać, bo to nie jest tak, że dla każdego jest dobry post przerywany, czy dieta roślinna, czy dieta keto i tak dalej. Dobra dieta dla pacjenta, dla człowieka to jest taka, która przynosi mu przyjemność, dobrze wpływa na zdrowie i po trzecie można ją stosować długoterminowo. Ja na przykład jestem na diecie roślinnej i po prostu sprawia mi to przyjemność, dobrze się czuję, mam świetne wyniki badań, chociaż też przeszłam swoje zdrowotnie. No i jest to dla mnie mega przyjemne, a dbanie o siebie, to też jest moje hasło, jest po prostu mega przyjemne. Moi pacjenci mówią, że to jest codziennie dzień dziecka, dawanie sobie takiego dobra. Trzeba przeanalizować ten sposób żywienia. Najlepiej z dietetykiem. Rozpisać sobie to i otworzyć oczy, co ja tak naprawdę jem w ciągu dnia. I powolne zmiany dokonywać, dołożyć trochę warzywa, zrezygnować z napojów gazowanych, co komu będzie najłatwiej zrobić w danym momencie. Żadne restrykcje, bo każda restrykcja kończy się później napadem na jedzenie i po prostu tego pacjenta już później nie ma u mnie w gabinecie. No tak, no właśnie na tym polegają nawyki, że bardzo ciężko jest je zmienić. To jest proces, to trzeba dać temu czas. Natomiast bardzo mi się Trzeba podoba... chcieć. O tak, od tego musimy zacząć, prawda? Musi się zacząć od tego desire, od tej potrzeby. I dopiero jak jest potrzeba, to znajdziemy ścieżki, jak do tego dojść. Znajdzie się właściwy dietetyk, znajdzie się właściwa grupa wspierających osób. Natomiast niezwykle ze mną rezonuje to, co ty mówisz, bo tak naprawdę to jest też taki rodzaj personalizacji, to o czym ty mówisz, że ty owszem,
przygotowujesz poradniki dietetyczne, ty owszem, jesteś gotowa dać jadłospis dla swojego pacjenta, który na przykład dopiero rozpoczyna i potrzebuje nawigacji. Są takie osoby, które bardzo się stresują tym, że jednak sobie nie poradzą. Zwykle sobie super radzą, mimo wszystko, ale gdzieś tam ten jadłospis potrzebują mieć w szafie, jako taki drogowskaz. Natomiast koniec końców ja tłumaczę, że to jest faktycznie tylko drogowskaz, że my się musimy nauczyć jeść, żeby te zmiany były długoterminowe i nawet jeżeli pacjent na dzień dobry, jego celem jest schudnięcie, a coś nie idzie, bo na przykład są właśnie problemy metaboliczne, czy inne różne sytuacje, no bo my musimy to jedzenie dopasować do tego, że były wakacje, święta, urodziny, jakby zawsze będzie coś, tak? Epigenetyka cała. Dokładnie, oczywiście, że tak. Jakby to. nasze codzienne życie, codzienne wybory i jeżeli ten człowiek skupia się na wadze, że to nie idzie tak, jakby chciał, to ja pytam się, a jak się pani czuje, a jak koncentracja, jak sen, jak siła i energia, jak chęć ubierania się ładnie i pomalowania i wyjście do ludzi, a waga dopiero na koniec, żebyśmy dostrzegali te fajne sygnały z ciała. Bardzo to jest fajne i to właśnie to jest to, że uczenie, przyzwyczajanie, starajmy się przyzwyczajać pacjentów wszystkich, że zdrowie jest naszą odpowiedzialnością i nauczyć się świadomości ciała, to jest niezwykła nikt o nas tak sztuka. dobrze nie zadba jak my sami i nikt nas tak mocno nie skrzywdzi jak my sami. Ojejka, naprawdę. Kolejny dobry cytat twój. Mam ich dużo. Ja na przykład z moimi córkami nawet tak jak rozmawiam, to każda jest inna. I każda musi dla siebie znaleźć, jaki styl odżywiania jest dla niej dobry, co przynosi korzyści dla jej ciała, dokładnie. dla jej psychiki, dla jej głowy, a co nie. I tak mi się wydaje, że ta personalizacja właśnie, którą ty też tak bardzo widzę, że z tobą rezonuje, myślę, że to jest dobry kierunek, żeby każdy z nas wiedział, że w danych okolicznościach, że na przykład moje wyniki badań wskazują ABC, warto jest taki kierunek obrać, ale to ja muszę dostosować, jaki rodzaj białka wybiorę na ten posiłek, jaki rodzaj tłuszczy, Tak. bo to też ma mi sprawiać przyjemność i ma mi smakować. Tak, ale też przede wszystkim pomoc dietetyka to jest też taki uśmiech, dobre spojrzenie, poklepanie, powiedzenie będzie dobrze, nie oczekuję perfekcji, nie jestem po to, żeby oceniać, tylko po to, żeby pomóc. Tak. To zrozumienie drugiego człowieka, bo ja też jestem człowiekiem i popełniam błędy w tym jedzeniu. Chociaż mało, bo ja jestem maniakiem zdrowego odżywiania i po prostu uwielbiam to, jak to świetnie na mnie działa i daje mi chęć do życia. Natomiast to zrozumienie i to czasem też przytulenie i wytarcie łez, to też jest ważne, bo te problemy są często bardzo intymne i trudne do rozmowy w gabinecie. Trzeba być po prostu dobrym człowiekiem jako specjalista w każdej dziedzinie tak naprawdę. Absolutnie. I to takie oddanie faktycznie temu drugiemu człowiekowi, to daje efekty, kiedy ten pacjent poczuje się przy nas bezpiecznie. Chciałabym teraz przejść, jeśli pozwolisz, już tak powolutku w stronę insulinooporności. Już zaczęłyśmy trochę o tym rozmawiać, że dotyka chyba 1/3 mniej więcej Polaków dorosłych jest dotknięte jakimś zespołem metabolicznym. Tak, jakieś zaburzenia węglowodanowe. Tak. A jako podłoże dla wielu chorób ta insulinooporność wkroczyła na przestrzeni ostatnich kilku dekad tak z przytupem. Jak pracujesz z takimi pacjentami? Bo tak naprawdę ogrom nas wymaga takiego wsparcia. Jak pracujesz? Jak wspierasz? Co doradzasz? Jeżeli chodzi o jakieś wykluczenia w diecie, no bo muszą się zadziać, żeby poprawić to zdrowie, to przede wszystkim zaczynam od tego, że tłumaczę pacjentowi, że to nie jest strata, tylko to jest radość, że ja nie jem tego świństwa, że nie robię sobie źle, tylko robię sobie dobrze. Zmiana sposobu żywienia, jakby myślenia na początku, bo jeżeli mówię o... Psychodietetyka trochę. Muszę być tym psychologiem, zdecydowanie. Ale jeżeli ustalam jakieś zasady, przede wszystkim dla mnie najważniejsza jest regularność posiłków, jeżeli chodzi o zaburzenia gospodarki węglowodanowej i tak naprawdę u każdego pacjenta, bo to jest gwarancja dobrego metabolizmu. Jedz o stałych godzinach, nie podjadaj, kuchnia zamknięta między posiłkami, tak? Dla mnie jako dla stomatologa miód na moje serce też nie podjadanie między posiłkami. Absolutnie, bezcenne. nawet jakaś tam kawka z mleczkiem czy coś. Generalnie to jest moment, kiedy Woda. organizm odpoczywa i pijemy to, co nie ma kalorii. I też nie psuje właśnie naszych zębów. To jest istotne. Natomiast musimy ustalić zasady, chociażby diety o niskim indeksie glikemicznym. Więc sugeruję
że no nie jedzmy tych bananów, winogron, mango, które ma najwięcej cukru, to zawsze tak, że oj, nie mogę tego, a ja pokazuję, co można, żebyśmy zaczynali od tych pozytywnych rzeczy w diecie, żeby pokazać pacjentowi wachlarz produktów spożywczych, jakie jeszcze mu zostają i że ten banan to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. A jak już chcesz, to zjedz zielonego i gdzieś tam trochę w posiłku i się też nic nie stanie. Także znowu zero restrykcji. Natomiast przy insulinooporności są pewnego rodzaju zasady, czyli właśnie to niepodjadanie, regularność posiłków, dieta o niskim indeksie glikemicznym, większy udział białka w diecie, ale też nie unikanie węglowodanów, tylko one muszą być po prostu złożone, czyli na przykład szary, ciężki chleb na zakwasie, żeby był bez dodatku słodu jęczmiennego czy miodu, żeby były jednak te płatki owsiane, tylko zrobione w odpowiedni sposób, nie ugotowane, tylko na przykład owsianka na zimno, tak? Czyli już na przykład mit owsianki obaliliśmy w internecie bardzo mocno. Przerwanie postu, czyli śniadanie owsiankowe jest okej? Jest okej, tylko ta owsianka niegotowana z dodatkiem orzechów, źródła białka, na przykład z jakimś jogurtem, to ma być cały bilans tego posiłku. I jeżeli zostawimy te produkty zbożowe, czyli no chociażby 2 kromeczki chleba, 3 łyżki płatków i nie wiem, 50 gramów kaszy jakiejś pełnoziarnistej, grubej, to dostarczymy sobie błonnika, który reguluje nam stężenie cukru, magnezu, żelaza, witamin z grupy B dla układu nerwowego i co przede wszystkim, nie ma ochoty później się rzucić na te węglowodany, tak? Czyli często mam pacjentów, którzy tak rano to w ogóle bez chleba, tylko 2 jajeczka, gdzie mówimy o tym białka, to za dużo tych w jajkach też nie ma i za chwilę są głodni. Na drugie śniadanie to wypiją kawę, na obiad zjedzą sobie sałatkę z kurczakiem, a festiwal węglowodanowy zaczyna się wieczorem. Właśnie trzeba wszystko odwrócić, jeść więcej w pierwszej połowie dnia, a kolacja, tak jak mówi to przysłowie, oddaj już biednemu, tak to powinno funkcjonować. A co myślisz o takim poście przerywanym w przypadku właśnie osób z insulinoopornością? Ja podchodzę do tego tematu w bardzo sposób indywidualny. W zależności jak człowiek się czuje, jak akceptuje, zależy od tego, o której wstaje, jakie ma zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze, bo jeżeli jest to osoba, na przykład mężczyzna, który musi trochę tych kalorii zjeść, to nie zawsze jest w stanie, na przykład właśnie ze względu na jelita, zjeść bardzo duże posiłki, żeby zawrzeć te wszystkie składniki odżywcze. Jeżeli ktoś wstaje rano, to niech zaczyna rano. Raczej jestem tej zasady, żeby post przerywany zaczynać wcześniej i kończyć wcześniej i pamiętać, żeby mimo wszystko zawrzeć w tych 8 czy 10 godzinach te wszystkie produkty spożywcze, które są dozwolone i potrzebne, bo jeżeli się tego nie zrobi, to ten post przerywany znowu jest restrykcją i za chwilę z postu nie będzie, tak? Jasne. Natomiast małymi kroczkami można zacząć krokami, od tak. najpierw eliminacja produktów najbardziej szkodliwych, potem stopniowo można wprowadzanie nowych, kolejnych nawyków. Tylko przy problemach, przy menopauzie, przy problemach różnych metabolicznych, hormonalnych, jest bardzo dużo publikacji, które mówią, że ten post przerywany nie jest korzystny. Tak? Miałam wiele pacjentek, które traciły miesiączkę na poście przerywanym, mimo że jeszcze nie były w tym okresie, kiedy miałyby ją stracić i wróciły do normalnego jedzenia i wszystko wróciło, tak? Więc to jest znowu kwestia indywidualna. No i to mi się właśnie mówi, bardzo podoba. Ja akurat jestem fanką już od paru dobrych lat, jestem na takim poście przerywanym, ale też bardzo różni, też taka zasada, którą ty często promujesz, że 80-20, czyli przez 80% czasu jak najzdrowiej się prowadzimy, a 20% czasu dajemy sobie możliwość też troszeczkę... Tak, dla mnie te 20% to jest... Bo tak ciężko to wyważyć, tak? Czy mam 80 w ciągu dnia i jak to powinno wyglądać w ciągu tygodnia, miesiąca? Jedzmy na co dzień zdrowo. Natomiast te 20% zostawmy sobie na sytuacje niezależne od nas. Okazje. Wychodzimy na miasto, jakieś okazje, wyjazdy, wakacje. Przecież świata trzeba smakować. Kolacja wieczorem, wyjście, Dokładnie. weekend. To zróbmy sobie te 20%. No a jeżeli coś jest od nas zależne, to jednak dokonujmy dobrych wyborów. No to ja dokładnie taką samą zasadę wyznaję i to moim zdaniem bardzo taki fajny, zdrowy balans Zdrowa na relacja życie. z jedzeniem. O, dokładnie tak. Natomiast dla mnie akurat ta przerwa w jedzeniu taka między 12 a 16 godzin, bo to też nie trzymam bardzo restrykcyjnie, jest... Akurat ja się fantastycznie czuję. Ja faktycznie czuję, że daję możliwość, żeby mój przewód pokarmowy odpoczął i akurat do całego mojego kalendarza przedziwnego pasuje. Natomiast to, co ty mówisz, właśnie
każdy indywidualnie musi mieć dobrany sposób na życie i na odżywianie dla siebie. Dokładnie. I to jest piękne, że tak się różnimy. Prawda? No właśnie. Ale widzisz, różnimy się, idziemy różnymi ścieżkami, natomiast cel mamy w sumie wyznaczony ten sam. Chcemy żyć zdrowo, długo i być szczęśliwi. I tak naprawdę jakimi ścieżkami dojdziemy, to pewnie będziemy się mogły dzielić tak po drodze. Tak, wiesz, ja tak swoją nową książkę zaczęłam we wstępie, że my wszyscy życzymy sobie tego zdrowia. Zawsze, jak składamy życzenia, to pierwsze to jest zdrowie. A tak naprawdę my to zdrowie to czasem gdzieś mamy. Myślę, że doceniamy. I nie myślimy o tym na co dzień. Wiesz, ja myślę, że to, co ja tutaj dzisiaj robię, chociażby z tym podcastem, myślę, że też to, w jaki sposób, z jaką pasją ty się oddałaś swoim pacjentom, to jest w dużej mierze też podyktowane naszym osobistym doświadczeniom. I myślę, że gdyby nie te doświadczenie nasze osobiste, myślę, że może nie miałybyśmy aż takiego hopla na punkcie zdrowia. Myślę, że tak. No i dobrze i fajnie. Może my będziemy mogły pomóc choć nawet kilku osobom w tej podróży po zdrowie. Każda tutaj osoba złapana na tą dobrą, zieloną stronę mocy jest ważna. Tak, absolutnie. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, że nie wzorujmy się też na tym, że moja koleżanka albo tam ciocia to tak, a to może ja też. Korzystajmy z wiedzy specjalistów, którzy pomogą, poprowadzą i specjalistów, bo właśnie to, co mówiłaś, dietetyka też jest mocno sprawdzajmy, do kogo idziemy, zdecydowanie. No dobrze, to może w takim razie jeszcze jakbyś mogła powiedzieć cały worek chorób autoimmunologicznych na czele z Hashimoto, które dzisiaj już dotyka młode dziewczynki, nastolatki, chłopców też dotyka i mężczyzn. Plaga. Plaga, ale jeszcze celiakia, bielactwo, toczeń, RZS. Kwitnie to wszystko. Tak, chorób autoimmunologicznych jest bardzo dużo. Myślę, że jednym z tych powodów jest po prostu stan zapalny, który rozwijamy w naszym organizmie na skutek stresu, samego trawienia, metabolizmu składników odżywczych, zanieczyszczeń. Jest gama, nawet aktywność fizyczna nadmierna jest stanem zapalnym dla organizmu, a zbyt mało przyjmujemy produktów przeciwzapalnych, tych zwanych antyoksydantów, które mają walczyć z wolnymi rodnikami i powstaje właśnie ten proces zapalny, więc jest to bardzo zależne od diety. Bardzo. To jest mój ulubiony, najzdrowszy model żywienia, dieta przeciwzapalna. Opowiedz może, jeżeli mogę poprosić o filarach tej diety. Czy faktycznie można na takiej diecie, czy ty uważasz, że można, biorąc pod uwagę to, jak bardzo zatrute jest środowisko, jak bardzo wszystko, czego my się dotykamy, oddychamy, woda, wszystko, to czy taka właśnie baza w postaci diety przeciwzapalnej to jest dobra baza, czy nie? Bardzo dobra baza, tylko też nie możemy popadać w przesadę, że teraz wszystko kupujemy ekologiczne, że się stresujemy, że chodzimy w maseczkach. Też nie dajmy się zwariować, tak? Nie zawsze wszystko jest zależne od nas, a jeżeli mamy zdrową wątrobę, nerki, one sobie też radzą i nas oczyszczają. No jasne, ale zobacz, na jakość powietrza i wody nie masz za specjalnie wpływu, na ilość chemikaliów i pestycydów, które są używane do produkcji wszystkiego, plastiku, też nie masz wpływu. Ale jeśli choć w tym jednym aspekcie mogłabyś się kierować tym, że zawsze z założenia wybierasz ekoprodukty, a Polska rolnictwem stoi, to czy to nie jest dobry kierunkowskaz dla takich, którzy naprawdę dopiero co zaczynają tylko przyglądać się? Jeżeli są takie możliwości, przede wszystkim finansowe, bo nie każdego stać na taką żywność cały czas ekologiczną. Jest dużo droższa. Dużo droższa, tak. Patrzmy jednak też na ten aspekt. Zawsze lepiej zjeść niż nie zjeść chociażby te warzywa. Zawsze będą jakieś antyoksydanty i fitozwiązki aktywne. Natomiast co do filarów tej diety przeciwzapalnej, to przede wszystkim zielone. Kto mnie zna, to wie, że ja tylko o tych zielonych gadam. I faktycznie 2 razy dziennie zielone warzywa liściaste. Sałata, rukola, roszponka, szpinak, jarmuż, natka pietruszki, kiełki brokuł, najbardziej przeciwzapalne, sulforafan, kapusta, brukselka. Zakochajmy się w tych warzywach i dodajmy je do posiłków, do koktajli. Bądźmy tymi królikami, wyjdzie nam na zdrowie, czyli zielone warzywa liściaste, ale też taki potencjał antyoksydacyjny ma czerwona cebula, czosnek,
zakwas z buraków, fioletowe owoce, czyli owoce głównie jagodowe, które zawierają najwięcej antyoksydantów, jabłka bogate w kwercetynę, ananas świeży, bogaty w bromelinę, na pewno kwasy omega-3, czyli tłuste ryby morskie, ale też i roślinne źródła, orzechy włoskie, siemielniane, nasiona chia, nasiona konopne i suplementacja. No nie da się mimo wszystko z jedzeniem dostarczyć tych kwasów omega-3 w takiej ilości, żeby miały działanie przeciwzapalne, bo to jest 2 gramy EPA i DHA już teraz w badaniach. A też i suplementowi nie jest równy. Trzeba wybrać, gdzie będą duże dawki tych kwasów omega-3. I które dobrze się wchłaniają. I które będą się dobrze wchłaniać, ale też przyprawy przeciwzapalne, kurkuma, imbir, cynamon, oregano, tymianek. No i wiadomo, wykluczenie cukru, wykluczenie pszenicy, białej oczyszczonej mąki. Nie jest to nam do szczęścia potrzebne, ale też taki spokój w tej diecie, wiesz? No bo jeżeli mamy się stresować, to też powstaje stan zapalny, więc trzeba do wszystkiego podchodzić tak racjonalnie i długoterminowo. Haniu, a powiedz mi jeszcze, a co myślisz o sokach? Czy soki owocowe to jest dobra rzecz, czy nie? Czy też zależy dla kogo? Wszystko znowu zależy od ilości, tak? I proporcji, jakie spożywamy, gdzie dodajemy te soki. W rekomendacjach żywieniowych 1 szklanka soku może być 1 porcją warzyw czy owoców. Natomiast no nie oszukujmy się, tam tego błonnika nie ma i stężenie cukru dosyć szybko wzrasta. A z drugiej strony są tam jednak witaminy i składniki mineralne i są też badania naukowe, które pokazują, że osoby, które piją soki owocowe nawet, nie mają gorszych wyników, a nawet lepiej się odżywiają, bo mają świadomość tych witamin chociażby. Tylko chodzi o ilość i gdzie ewentualnie to wkomponujemy. Bo fajnie też jest napić się szklankę świeżo wyciśniętego soku pomarańczowego, tylko zróbmy to przy posiłku, na przykład do obiadu, raz na jakiś czas. Albo rozrzećmy trochę wodą, albo wybierzmy sok z miąższem, gdzie będzie ten błonnik pokarmowy i to będzie zdrowsze. Bardziej koktajle, smoothie, jeżeli potrzebujemy te owoce w formie płynnej. Natomiast no oczywiście jestem wrogiem... Ten błonnik tam jest. Tak, chodzi o ten błonnik. Natomiast no, jestem absolutnym wrogiem nektarów, napojów. Sok nie może mieć dodatku cukru jeszcze, tak? I innych dodatków, konserwantów i tak dalej. Czyli warto, jeśli już chcemy wypić sok, to albo sami 100% sok, wyciśnijmy, albo ewentualnie taki, który no dosłownie ma 1-2 dni ważności, tak? O to... Dokładnie, tak. A jak często kierujesz swoich pacjentów na jakieś badanie kontrolne, żeby sprawdzić, czy to, co zaproponowałaś jako dieta, działa i czy poprawiają się wyniki? Jak Przede często wszystkim kontrolujesz? ważne, żeby ten pacjent na początku też zrobił badania, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Z czego startujemy. Tak, z czego startujemy. I zwykle takie badania pierwsze są po 3 miesiącach, żeby zobaczyć jak na przykład gospodarka lipidowa, jak cholesterol, no bo wcześniej nie ma co badać, bo on sobie krąży we krwi i dopiero leci do wątroby, gdzie jest metabolizowany, więc może być nawet wyższy, jeżeli badamy w międzyczasie. Ale też wysyłam moich pacjentów na badania, kiedy mamy jakąś blokadę, typu wiem, że pacjent dobrze się prowadzi, zarówno z aktywnością fizyczną, w ogóle jakby z całym stylem życia, a jednak mamy problem i nie wiem, chociażby waga nie spada, więc wtedy wysyłam znowu na wszystkie badania hormonalne, właśnie tej gospodarki węglowodanowej, ale i kortyzol, i leptyna. Wiele jest czynników, które blokują to chudnięcie. A często współpracujesz z lekarzami, na przykład endokrynologami i wspólnie prowadzicie pacjentów? Tak, jak najbardziej, chociaż... Brakuje ci większych ilości takich właśnie. Brakuje mi takich osób, które patrzą holistycznie, ale też nie promują jakichś dziwnych dietetycznych zachowań. Tak, że jednak oddają tą rolę dietetykowi, a oni się zajmują leczeniem. No tak, oczywiście tak powinno być. Wąska specjalizacja, po to Tak. dietetyk się kształci na dietetyka. Okej, a proszę mi powiedz jeszcze, bo wątek taki dosyć kontrowersyjny, jeżeli chodzi o Hashimoto, gluten. Badania naukowe pokazują, że jeżeli nie mamy problemu z glutenem, to jego eliminacja nie poprawi nam pracy tarczycy. Tak pokazują badania. Natomiast no ja eliminuję tą pszenicę. No i jestem wielkim wrogiem, po co nam ta biała mąka. To jest
absolutnie do szczęścia niepotrzebne. Natomiast nie do końca trzeba eliminować, jeżeli dobrze się czujemy, wszystko jest okej, nie wiem, dobrej jakości chleb żytni na zakwasie, czy płatki owsiane, czy kaszę jęczmienną, no też nie przesadzajmy, tak, bo ten gluten potrzebny też w pewnych ilościach jest naszym bakteriom jelitowym, które się rozmnażają z jego udziałem, więc myślę, że trzeba też racjonalnie do tego podejść. Też patrząc całościowo, ja też siedzę bardzo mocno w problemach jelitowych. To głównie w tym momencie bardzo dużo pacjentów przychodzi, bo udaje się im pomagać. To jest długa, ciężka praca, ale sama jestem praktykiem. Własne doświadczenie masz Mam bardzo swoje trudne. własne doświadczenia, bo byłam 5 razy, miałam nawrot Clostridium difficile i prawie się z życiem pożegnałam 2 lata temu, już prawie 3. Jestem po 5 przeszczepach mikrobioty Tak, wyjątkowo jelitowej. paskudna bakteria. Paskudna, tak. I 2 lata tak naprawdę prostowałam te jelita i jest najlepiej na świecie. I jestem dobrym tego przykładem, że można, tylko trzeba być cierpliwym. Tak, wiem, przechodziłam też taką drogę, chociaż ja myślę, że jestem cały czas work in progress, że cały czas jeszcze jest co robić, natomiast dokładnie wiem, o czym ty mówisz. Kiedy już się zrobi tą robotę, to człowiek tak naprawdę widzi, że to jest lepsza nawet jakość życia niż to, co było wcześniej. A powiedz mi, Haniu, wiem, że łączysz i diety, i analizę genetyczną, i te nawyki żywieniowe. No, patrzysz bardzo holistycznie na tego pacjenta. W ogóle jak to się stało, że doszłeś do tego, że to właśnie w taki sposób holistyczny, że taka personalizacja tych terapii ma największy sens? Wiesz co, myślę, że w ogóle praca z ludźmi otwiera oczy, że tak naprawdę każdy człowiek to jest nowa lekcja, to jest nowe doświadczenie, to jest nowa historia, przygoda, również moja. I chyba po prostu długoletnia praca mnie tego nauczyła, że w ten sposób trzeba patrzeć na drugiego człowieka. Wiesz, ja po prostu... Że normy nie można... Nie leczymy pacjenta, a nie wynik, tak? I to, że jak pacjent do mnie przychodzi, to ja nie mam gotowców wydrukowanych, co na daną jednostkę chorobową trzeba mieć, bo ja muszę wysłuchać człowieka całościowo, jakie ma wszystkie problemy zdrowotne i w parę minut połączyć je w głowie i wybrać taką drogę, żeby nie popsuć żadnej choroby. Muszę się dowiedzieć o styl życia, o to, co lubi jeść, jak funkcjonuje, jakby trzeba spojrzeć na człowieka. I ja wtedy biorę kartkę, długopis, człowiek siedzi, słucha, ja wszystko zapisuję. I może to nie jest ekskluzywna kartka pięknie napisana, ale to jest dla mnie indywidualne podejście. I ten człowiek widzi, że ja w tym momencie robię zalecenia tylko i wyłącznie dla niego. A powiedz mi, bo ten dzienniczek, ja jestem wielką fanką w ogóle też notowania wszystkiego i... To jedna z moich książek też, właśnie taki dzienniczek żywieniowy. A widzisz. A powiedz, jak pracujesz z tym dzienniczkiem? Dlaczego uważasz, że to jest, u ciebie chyba regulamin jest, że pacjent obowiązek ma prowadzenia? Tak, bo badania pokazują, że osoby, które prowadzą notatki, co jedzą, mają o 90% większe sukcesy w zmianie nawyków żywieniowych, bo po prostu, może to brutalnie zabrzmi, ale żeby coś zmienić, to trzeba o tym myśleć, tak? Samo się nie zrobi, trzeba się skupić, trzeba planować posiłki i przede wszystkim jak człowiek zapisuje, co je, to w końcu ma świadomość, czyli to nie jest dzienniczek tylko i wyłącznie dla mnie na wizytę, chociaż ja go potrzebuję, bo ja muszę wyłapać, co zmieniamy w międzyczasie, czego jest za mało, czego jest za dużo, ale to jest przede wszystkim dla tego człowieka i mój pacjent ma też często pracę domową, że zanim przyjdzie do mnie, on musi sam sobie wyłapać te błędy, które popełnił. Tak? A nie na przykład mówi mi, zaprzecza na wizycie, nie, ja nie jem tego czy tego, a ja trzymam ten dzienniczek, mówię, a tutaj, tak? No faktycznie. Ja mówię, i właśnie po to jest ten dzienniczek, żeby pani w niego patrzyła na co dzień i się zastanawiała, jak to wszystko wygląda. No właśnie, szkoda, że jak pamiętam, jak ja jeszcze byłam na studiach, to dobrze nie mogę sobie przypomnieć, czy to były jedne, czy 2 zajęcia mieliśmy, które miały nas czegokolwiek nauczyć o żywieniu i o dietetyce. A zobacz, my cały czas dzisiaj rozmawiamy o tym, że tak naprawdę to jest podstawa, w ogóle początek myślenia o zdrowiu. Tak. A jak my niewiele na ten temat, nawet my lekarze, jak niewiele wiemy, a możemy w tak fajny sposób pomagać tym naszym pacjentom właśnie, chociażby insulinooporność, cukrzyca typu 2, jest taka duża ilość tych wszystkich zespołów metabolicznych i nadciśnienie. Mnóstwo... Choroby układu krążenia, tak, Wszystkie. nowotwory, wszystko to jest dietozależne.
Tak. A powiedz mi, a są jeszcze jakieś inne badania, albo na przykład gadżety, które używasz w pracy ze swoimi pacjentami, żeby kontrolować, żeby im pomagać w kontrolowaniu siebie i swoich wyborów? Wiesz co, też idę w prostotę. No, robimy analizę składu ciała na każdej wizycie, bo to jest dla mnie wyznacznik i często pokazuję pacjentom, że sama waga i te cyferki to nie mają znaczenia, bo często jest rekompozycja, czyli rosną mięśnie, spada tkanka tłuszczowa. Albo z drugiej strony dzięki temu, że ja zrobię tą analizę składu ciała, to ja widzę, że pacjent na przykład je za mało i spadają mięśnie, odkłada się tkanka tłuszczowa, spowalnia metabolizm i organizm przechodzi na tryb oszczędzający. To wszystko widać, jak się stanie na tej maszynie. I myślę, że to jest taki mój duży wyznacznik. A dodatkowo staram się, żeby mój pacjent, nie wiem, raz w tygodniu się zważył, żeby też nie mieć manii tego ważenia rano i wieczorem i się Też niezdrowo. stresowania. Tak. Ja na przykład jestem wielką fanką tych czujników do ciągłego monitorowania poziomu cukru we krwi. Osobiście dokonałam największych zmian właśnie nawyków, obserwując to, co się dzieje z poziomem cukru we krwi w czasie rzeczywistym. Tak, tylko tutaj też Fenomen to był wpływ dla ma na mnie. nasze wyspanie, stres, jakby trzeba patrzeć całościowo. To jest fajne narzędzie, ale myślę, że nie dla każdego, bo to też znowu jest kontrola. To jest monitorowanie, a ludzie nie chcą być kontrolowani. Uciekają trochę od tego i potrzebują Nawet więcej wtedy, luzu. kiedy już mają wyrok w postaci insulinooporność lub choroba autoimmunologiczna, nadal walka jest. Nadal jest walka, niestety, tak. Bo ludzie nie do końca widzą powagę danej choroby, niestety. 2 pytania, które zadaję wszystkim moim gościom. Pierwsze to jest, jaka jest twoja misja, Haniu? Jak ty czujesz? Co jest twoją misją na życie? Ja wiem, że nie zmienię świata i nie zrobię tak, że wszyscy się będą dbać o siebie, ale moją misją jest skupienie się właśnie na moich pacjentach, na moich odbiorcach, żeby dać im taką pozytywną energię i pokazać, że właśnie to dobre jedzenie to zmienia fantastycznie życie i można być innym człowiekiem. To stawianie na siebie bardzo mi się spodobało. To dzisiaj staje się taka fajna moda, szczególnie u kobiet, takiego powtarzania, afirmujemy sobie bez końca, że warto stawiać na siebie. Tak. I to nie jest egoizm, absolutnie. Nie, zdrowy egoizm. Zdrowy egoizm, tak. Szkoda, że tego nas też nie uczą. Tak. Jakie 3 nawyki lub wybory życiowe uważasz za kluczowe dla zachowania zdrowego, długiego i szczęśliwego życia? Tych filarów zdrowia jest bardzo dużo, natomiast dla mnie najważniejsze i co pokazują badania, no to oczywiście odpowiednie żywienie, takie racjonalne, nierestrykcyjne słuchanie swojego ciała, nie głowy. Druga rzecz to na pewno aktywność fizyczna, bo to jest takim wyznacznikiem długowieczności, ale czymś, co też nam daje zdrowie psychiczne. I ja sama dużo się ruszam, chodzę na siłownię i uwielbiam to. I wiem, jak to dobrze działa na człowieka i szczególnie na kobietę, na głowę, tak, na ciało i duszę. No i trzeci ten filar to myślę, że odbiegnę trochę od dietetyki, ale to są kontakty międzyludzkie. To jest coś, co nas może dobrze trzymać przy życiu i ciągnąć do góry, a nie w dół. Tak, ja to zawsze powtarzam, że na mnie piorunujące wrażenie zrobiło to, że kiedy były przedstawione różne aspekty życia u stulatków we wszystkich błękitnych zonach na świecie i okazało się, że jedyny element, który łączył absolutnie wszystkie te miejsca, to kontakty międzyludzkie, relacje i że ci seniorzy czuli się potrzebni cały czas, czuli się ważną częścią społeczeństwa. I drugi człowiek jest najważniejszy. I to też jakby pokazuje moja praca. To jest wspaniałe i piękne, że wracamy znowu do korzeni, do człowieczeństwa i do tego, że odpowiedzialność za nasze zdrowie leży w naszych rękach, że my jesteśmy sami za to. Haniu, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo dziękuję za wszystko to, co robisz dla nas, ucząc, edukując, jak tu żyć. Przyjemność po mojej stronie. Dziękuję. Największe wypadki są tam, na autostradzie naszych własnych myśli. My siebie nie szanujemy. Nawet bywają sytuacje, że my siebie lubimy, ale zapominamy o tym szacunku. Dziewczyna oddała już bagaż na lotnisku
i nagle poczuła, że ona musi natychmiast wrócić do domu rodzinnego. Przed nami rok lustra. To jest taki cudowny czas na komunikację ze sobą, na patrzenie w lustro. Ona zawsze patrzy na buty. Minęło ile lat i się boi, że znowu te buty zobaczy. O butach ona pamiętała, ale o zapachu nie.